Tracker Levelite Oval MF HDR White Sleep System. No dłuższej nazwy nie mogli wymyślić. Ale ścieli narożniki. Siema albo się nie ma. Dziś zaprezentujemy Wam nowy Sleep System, jeszcze pachnący, świeżutki, dopiero co odpakowany od firmy Tracker. Co w nim takiego nowego i świeżego oprócz zapachu? No to co na pierwszy rzut oka widać, czyli wygląd, bo nowe camo. Ale jest jeszcze mnóstwo funkcji oraz udoskonaleń, które są typowe tylko i wyłącznie dla marki Tracker, czy też dla tego Sleep Systemu. I jakie to funkcje? Spieszę z tłumaczeniem. Tracker mówi o tym rewolucyjny kształt, hybrydowy system i oszczędność przestrzeni. Wszystko to sprowadza się do owala, czyli do kształtu tego łóżka. Bo tak jak sami zauważycie, brakuje tutaj narożników, także nikt o kant nie zahaczy. A tak na poważnie, to tak jak wspomniałem, oszczędzamy miejsce w transporcie, oszczędzamy miejsce w namiocie. Można sobie pomyśleć, no ile można zaoszczędzić na narożnikach, ale jeżeli zastanowimy się nad tym, jak często poupychany jest nasz sprzęt w namiocie, wtedy łatwo wywnioskować, że każdy centymetr kwadratowy może robić różnicę. A tu nie dość, że oszczędzamy na materiale, czyli na wadze, to jeszcze oszczędzamy na przestrzeni właśnie w namiocie. Hybrydowy system, jak to określił też Tracker, nawiązuje do konstrukcji, właśnie owalnej konstrukcji tego łóżka, przez co nie tracimy przestrzeni w lędźwiach, w tym miejscu, w którym najwięcej potrzebujemy tej wolnej przestrzeni w momencie, kiedy przewracamy się w śpiworze, natomiast w nogach czy zagłówku mamy tej przestrzeni tyle, ile potrzeba. Ujmijmy to w ten sposób. Uprasza się, żebyś mi nie przeszkadzała, dobrze? Dziękuję. Za ten system rozkładania nóżek to Tracker powinien dostać Nobla. Ale jest jeszcze kilka innych nagród albo innych kategorii, w których mógłby dostać taką nagrodę. Chociażby kieszeń. Kieszeń jak kieszeń, można wrzucić do niej telefon, nic nowego w tej kwestii. Ale jak zobaczycie, montowana jest na rzep. Możemy sobie ją odczepić i przeczepić w inne miejsce, w którym umieszczony jest rzep na łóżku, a jest ich wokół łóżka całkiem sporo. Tu, jak zauważycie, jest poziomica. Jakbyście mieli problem z tym, czy łóżko stoi już w poziomie, czy jeszcze trzeba gdzieś u nóżki doregulować. Taki detal, ale to jest to, co stanowi o jakości i wielozadaniowości tego łóżka. Wzmocnienie w miejscu, gdzie jest mechanizm składania się. Co by się nie przetarło. Przechodzimy już do środka, ale jeszcze jedna rzecz, zanim pokażę Wam, jak cały Sleep System wygląda od wewnątrz i jakie są w nim zaimplementowane funkcje. Wyobraźmy sobie, że jest gorące lato. Z nieba leje się żar, a my chcemy położyć się na delikatnym wicherku, który panuje poza namiotem. No, na takim śpiworze jak się położysz, to się tylko ugotujesz. Co by tu z nim zrobić? Wiem co. Można go ściągnąć i położyć się na przewiewnym łóżeczku. Ta możliwość odpięcia jeszcze całego Sleep Systemu daje nam możliwość przewietrzenia całego śpiworu w tym momencie, kiedy po prostu jesteśmy już po sezonie użytkowania i chcemy odświeżyć zapachy, które mogą się tam nagromadzić. Zaglądamy do środka, a w środku co? Śliski i przyjemny materiał. Kieszonka na poduszkę, żeby nam nie spadała w nocy, kiedy się wiercimy, to szczególnie dla wiercipiętów. I widzimy, że jest podpinka. Możemy się wpakować pomiędzy warstwy. Jeżeli ktoś lubi, to tutaj mamy polarek. Ale co jest jeszcze istotne?
W środku mamy kołnierz, który jest gruby i zapobiega dostawaniu się chłodu do śpiwora przez zamek. Ale to jeszcze nie wszystko. Podpinka odpięta. Teraz mógłbym spać pod 3-sezonowym śpiworem, bo tamta podpinka daje nam 5 sezonów. No ale dobra, powiedzmy, że jesteśmy karpiarzami, którzy zamiast tego śliskiego materiału wolą ciepły i milusi polarek przy buzi. Dla trackera nie stanowiło to żadnego problemu, bo po prostu skonstruowali zamki w podpince tak, że można ją zamontować czy to polarowo, czy tym śliskim materiałem do wewnątrz. Zamki od śpiwora chodzą jak marzenie. To przez to, że jest tutaj wszyta tasiemka, dzięki której zapinamy i odpinamy śpiwór bardzo prosto, czyli jak trzeba wyjść do brania, pyk i lecimy ciąć. Coś cię tak krzywo. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich funkcjach tego łóżka, bo ten film trwałby z pół godziny albo i godzinę. Ale na sam koniec to, co najważniejsze, czyli parametry. Łóżko waży, już Wam mówię, ściągawka 19,5 kg i ma maksymalny udźwig do 130 kg w normalnych warunkach użytkowania oczywiście. Ale jeżeli chodzi o wagę, to może być dla kogoś jakiś mankament, tylko że no, musimy być świadomymi karpiarzami i robić nasze zakupy przemyślanie. Albo chcemy wygodne, duże, bo szerokie, 99,5 cm szerokości tutaj w tym miejscu lędźwi, to jest bardzo, bardzo dużo. Więc musimy świadomie dokonywać tych zakupów. To nie jest łóżko dla mobilnych karpiarzy. To jest łóżko dla tych, którzy chcą wygodnie, komfortowo, w zimnych warunkach, czy to na powietrzu, w momencie kiedy jest mgła i rosa, bo ta wierzchnia warstwa jest wodoodporna do stopnia, w którym możemy spać na zewnątrz, kiedy na przykład rano budzi nas poranna rosa nad brzegiem jeziora. I jesteśmy bez namiotu, więc możemy pod tym śpiworem spać pod gołym niebem. No ale waga 19,5 kg po prostu świadczy o wytrzymałości tego łóżka, bo tak jak Wam pokazywałem, na przykład te nóżki, ten system rozkładania nóżek, on jest ultra wygodny, opatentowany przez trackera, no ale dzięki temu może się składać właśnie sumarycznie na tę wagę. Co dalej? Jeżeli chodzi o długość, mamy 215 cm, a nóżki rozkładają się od 38 do 48 cm. Sprawdźcie dokładną specyfikację u nas na stronie, przewincie sobie, jeżeli potrzebujecie gdzieś dokładnie się przyjrzeć. Jeżeli chodzi o to, jak to łóżko się prezentuje, my przykładamy karpiową pieczątkę Rockwoolu i polecamy Wam ten Sleep System.